Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena ID.5. Albo jak ktoś chce, po angielsku to ID.5. Ale podobno mówi się ID.5, czyli taki ponglish. Niech im tam będzie. A ID.5 jest tym samym dla ID.4, czym Skoda Enyaq Coupé jest dla Skody Enyaq. Czyli ID.5 jest wersją coupé odmiany ID.4. No takim SUV-em coupé, czy tam crossoverem coupé, czyli przednia część nadwozia jest taka sama w ID.5 i ID.4, a różnice zaczynają się mniej więcej od połowy auta, gdzie jest opadający dach, a na końcu klapy mamy ładny spoiler. I to, co jest dla mnie ważne, to auto nawet w podstawowej wersji wygląda niemal tak samo jak testowany egzemplarz. Ja mam środkową wersję Pro Performance, ale różnica względem najsłabszej i najtańszej Pro oraz najdroższej i najszybszej GTX jest bardzo mała. Auto mocno na siebie zwraca uwagę, choć mi przód nie do końca przypadł do gustu. Dla mnie jest zbyt obły, taki mydelniczkowy. Tył jest zdecydowanie ładniejszy i ma bardzo ładne lampy. W ogóle światła oferują różne animacje powitalne, które możemy zmienić w komputerze pokładowym. Tak wygląda jedna animacja. A tak druga. Tak, wiem. Kompletnie zbędny bajer, ale fajnie wygląda. I jest to też opcja. W podstawie, z tego co widzę, nie ma w pełni LEDowych świateł z tyłu. Trzeba je dokupić w pakiecie za 9000 zł. I wtedy też dostajemy z przodu wąsa, czyli światło przechodzące przez całą szerokość auta. W podstawie wąsa nie ma. A jak jesteśmy już przy szerokości, to pora na wymiary. Długość ID.5 to 4599 mm, szerokość to 1852, a wysokość to 1615. Rozstaw osi to 2771 mm. Niestety, ale producenci zapomnieli o jednej rzeczy. Otóż ID.5, podobnie jak ID.4 oraz ID.3, był projektowany od podstaw jako elektryk. A mimo to z przodu nie zrobiono dodatkowego bagażnika czy tam schowka na kable. Moim zdaniem w elektrykach to powinien być już standard, że z przodu mamy miejsce idealne na kable po to, żeby nie grzebać w bagażniku z tyłu. Szkoda. Zanim jeszcze pokażę główny kufer, to popatrzcie na klamki. Auto można otworzyć dotykowo poprzez lekkie dotknięcie klamki od środka, ale jeśli auto nam padnie całkowicie, to awaryjnie da się tą klamkę mocno pociągnąć. W sumie raz miałem problem z otwarciem drzwi z tyłu i nie działało ani jedno, ani drugie rozwiązanie. Вот technika. A i jeszcze jeden bajer. Po odblokowaniu drzwi Volkswagena auto pozdrawia Renault. Miło z ich strony. No dobra, to pora na kufer. Bagażnik ma całkiem sporą pojemność, bo jest to 549 litry. Co prawda aż bardzo tego tak nie widać, no ale niech im tak będzie. Kufer ma drugie dno, gdzie jak widzicie, akurat u mnie walały się kable i dodatkowe siatki. Tam niżej jest jeszcze jeden schowek, ale tam mieści się gaśnica i niewiele więcej. Oparcie kanapy da się oczywiście położyć, a w bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy czy gniazdo pod zapalniczkę. Swoją drogą w kabinie takiego gniazda nie znalazłem. Dziwne. Siadamy do tyłu. Tutaj, pomimo opadającego dachu, producent chwali się, że na głowę jest tylko o 1 cm mniej miejsca niż w modelu ID.4, czyli tym bez ciętego dachu. Bardzo możliwe, ale niestety ja i tak się nie mieszczę w ID.5. Może jakby nie było tego opcjonalnego szklanego dachu, to wtedy byłoby kapkę więcej miejsca na głowę. Na nogi mam za to bardzo dużo miejsca. Jest też podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza, oddzielna strefa klimatyzacji, czy haczyki i gazetowniki. No jest chyba wszystko. Niestety, ale większość to opcja. W podstawie nie mamy podłokietnika czy złącz. Tak samo jak i w podstawie nie mamy tych świetnie wyglądających foteli ze zintegrowanym zagłówkiem. To element pakietu Top Sport za 16 500 zł. Fotel bardzo wygodny, łatwo go ustawić i ma bardzo dużą regulację. Miło też, że mamy 2 oddzielne kapitańskie podłokietniki, jeden dla pasażera, a drugi dla kierowcy. To jest wygodne. Jak widzicie też, kierownica przesuwa się razem z zegarami.
I na temat tych zegarów mam pewne uwagi, ale najpierw pokażę Wam całą deskę. Deskę, która jest identyczna jak w ID4 i w sumie bardzo podobna do tej z ID3. Czyli mamy jeden wielki, wystający ekran na środku, drugi mały ekran za kierownicą i masę dotykowych rozwiązań. W sumie to niemal każdy przycisk jest dotykowy. I te pod ekranem, i te na kierownicy oraz te po boku kierownicy odpowiedzialne za światła oraz za nawiewy na szyby. Szkoda, że przyciski pod ekranem wciąż nie są podświetlane w nocy, przez co zmiana temperatury jest jeszcze trudniejsza. Bo samo klikanie czy smyranie jest już trudne. I co jak co, ale od audio i klimatyzacji powinny być zawsze fizyczne przyciski. Główny ekran ma ładne grafiki i tym razem nie platał mi żadnych figli, czyli zawsze działał, ale miewał duże opóźnienia. Jak widzieliście, zwłaszcza przy uruchomieniu nawigacji, długo myślał. No i ten system jest naprawdę skomplikowany, a część funkcji jest bardzo mocno pochowana. Ja wiem, że da się do tego przyzwyczaić, ale kiedyś Volkswagen robił to lepiej. Drugi ekran to ten za kierownicą, czyli cyfrowe zegary. I tutaj już od dawna mówiłem, że bez sensu, że tutaj nie można nic zmieniać widoków czy pokazywać dodatkowe wskazania. I moje i innych narzekania zostały wysłuchane. I lada moment ma wyjść oprogramowanie 3.1, które doda m.in. możliwość wyświetlania tam zużycia chwilowego, średniego i tak dalej. Miło. Miłe też są materiały, dużo lepsze niż w ID3, chociaż klasycznie jest zdecydowanie za dużo piano black, który jest nawet na rączkach. To tutaj już mam porysowane, a auto nie ma 1000 km przebiegu. Auto ma też sporo schowków, chociaż zdziwiło mnie, dlaczego tutaj, pod tym tunelem, nie ma jakiejś przegródki, przecież to aż się prosi o jakąś miseczkę i schowek. Pora więc zajrzeć pod maskę. ID5 występuje w 3 wariantach mocowych. 174, 204 albo 299 koni. I dwa pierwsze warianty mają napęd na tył, a najmocniejsza odmiana ma napęd na wszystkie koła. Ale spokojnie, kontroli trakcji nie da się wyłączyć, więc to nie jest driftowóz. Natomiast wszystkie 3 warianty mają takie same baterie o pojemności netto 77 kWh. Ja do testów wybrałem środkowy wariant, czyli 204 konie, napęd na tył oraz 77 kWh. Od 0 do 100 km na godzinę powinno być 8,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 160 km na godzinę. A właśnie, odmiana 300-konna ma podniesioną prędkość maksymalną do 180 km na godzinę. Pora sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 8,2 sekundy, czyli nieco lepiej niż poduje producent. Z miejsca jest bardzo żwawo i do tych 50-60 km na godzinę jest bardzo szybko. Gorzej jest później i tak właśnie od 100 km na godzinę auto mocno puchnie. Zresztą to widać na próbach z elastyczności. Co prawda nie było tego widać, ale próby były w 3 różnych trybach jazdy, czyli też w trybie Sport. Nie czuć mocno różnicy trybów, tak samo i nie czuć mocno osiągów, ale to kwestia masy. Może i mamy 200 koni i ponad 300 Nm, ale mamy też 2100 kg masy. Jak niemal każdy elektryk, ID5 jest grubasem. Co prawda środek ciężkości jest dość nisko, ale i tak ciężko tą uwagę ukryć. Auto wychyla się nieco na zakrętach. I to nawet w trybie Sport, w opcjonalnym zawieszeniu adaptacyjnym, tym, które ja miałem. Ciekawe, jak w ogóle Volkswagen ID5 jeździ bez tego adaptacyjnego zawieszenia. W ogóle auto jest moim zdaniem nieco za sztywne. To pewnie po części duża masa i też wielka felga. Auto miało 20 cali, chociaż w opcji widziałem, że są też 21. To, czego nie da się pominąć, to świetna zwrotność. Auto wręcz nawraca w miejscu. To jest świetne.
Manewrowanie w mieście jest bardzo przyjemne, w ogóle auto pewnie się prowadzi. Tutaj nie mam zastrzeżeń poza hałasem. Otóż od 120 km na godzinę w kabinie zaczyna być słyszalny jakiś dziwny świst, dochodzący z prawej tylnej strony. Dziwne. Podobnie nadkola. Przy jakichś kałużach czy coś bardzo głośno słyszymy, jak wszystko nam wali w te nadkola. Nowością, jaką ma ID5, a czego nie może być jeszcze w ID3 czy ID4, jest parkowanie zdalne w miejscu, które wcześniej zapisaliśmy. Czyli zobaczcie teraz, parkuję furę na jakimś parkingu i zapisuję to miejsce. Mamy 5 takich slotów i możemy je sobie sami opisać. I teraz, wracając w to miejsce, powiedzmy pod domem zrobiliśmy takie miejsce, auto będzie już blisko, to samo wykrywa to miejsce i pyta, czy chcemy tam zaparkować. I następnie parkuje samemu. Sprytne, chociaż wymaga kilku usprawnień. Po pierwsze, zobaczcie, za drugim razem specjalnie zajechałem nieco dalej i już system będzie się gubił. Po drugie, system nie działa w garażach podziemnych, bo wymaga widoczności satelit GPS, a pod ziemią jest z tym dość trudno. Szkoda, bo wydaje mi się, że chyba w Mercedesie już pamięta miejsca nawet pod ziemią, ale być może to kwestia aktualizacji. System ten w ID5 jest oparty o czujniki ultradźwiękowe, a tych jest 3 razy więcej niż na przykład w ID4. Stąd też ten model nie może tak parkować zdalnie. Pewnie jak będzie lifting ID4 czy ID3, to te funkcje też dojdą. No dobra, to pora na spalanie, czy tam zużycie energii. Jeżdżąc cały dzień po mieście, oscylowałem między 17 a 20 kWh. Jak super się starałem, to potrafiłem robić 15 kWh, ale wtedy dosłownie mocniejsze wciśnięcie pedału gazu i spalanie bardzo szybko rośnie. W ogóle na dystansie pierwszych 20 km auto bardzo szybko przelicza średnią, aż moim zdaniem za szybko. No ale w mieście da się zrobić około 400 km przy odpowiedniej jeździe. W trasie jest oczywiście nieco gorzej, no chyba że nie przekraczamy 90 km na godzinę. Jadąc tak do 90 miałem wyniki na poziomie 16-17 kWh, ale już przy 120 było to 22, a przy 140 27-28 kWh. Czyli na drogach szybkiego ruchu tankowanie wymagane jest co 250-300 km. Tak wiem, ładowanie, nie tankowanie. Czyli taki elektryczny standard. Auto można ładować ładowarkami o mocach do 125 kW. Aha, i ID5 oferuje pompę ciepła, ale jest ona niestety dodatkowo płatna. 4600 zł. A gdybyście chcieli ciągnąć przyczepę, to ID5 może pociągnąć do 1400 kg. To pora na cennik. Podstawowy, 174-konny ID5 kosztuje 221 tysięcy złotych. Mocniejszy wariant, 204-konny, to wydatek 228 tysięcy złotych, a odmiana GTX, czyli ta niemal 300-konna, kosztuje już 257 tysięcy złotych. Jak widzicie, Volkswagen podaje już ceny razem ze zniżką 27 tysięcy złotych, czyli państwowym dofinansowaniem do zakupu auta elektrycznego. Ja podaję ceny bez tego programu. Gdy porównamy ceny ID4 do ID5, to ID5 jest droższa o 13 tysięcy złotych w każdym wariancie. A mój egzemplarz nie kosztował 228 tysięcy złotych, tylko 294 tysiące złotych. Czyli już naprawdę drogo, tak jak przystało na każdego elektryka. Plusem i przewagą ID5 nad czeskim bratem bliźniakiem, czyli Skodą Enyaq Coupé, jest to, że auto można kupić, można zamówić i podobno nawet czas oczekiwania nie jest bardzo długi i wynosi około 3-4 miesięcy. A samo auto jest
poprawne. Taki typowy elektryk, czyli drogi, w miarę duży, przestronny, ale raczej przeznaczony tylko do miasta. A jak do miasta, to w sumie po co nam tak duże auto? Szkoda też, że zabrakło bagażnika z przodu oraz że większość wyposażenia to dodatkowo płatne opcje. W tej cenie przynajmniej część z nich mogłaby się już znaleźć w standardzie. Cześć!